Cześć! Jesteśmy w Antrams. Nie? Na zamek, kolejny zamek, ten chyba jest jednak bezpłatny, tak nam się wydaje, bo całe miasteczko jest w ogóle w murach zamku. Poza murami nie ma nic oprócz lasu, rzeki, nic nie ma. Idziemy do centrum miasta. Zobaczymy, co tam w ogóle się dzieje, co tam jest. No i przed chwilą mieliśmy mały atak much i os na nasz samochód. Strasznie To dziwne. jest dziwne. Mieliśmy z 30 much i z 20 os po prostu siedziało na naszym samochodzie jak zwariowane. Nie wiadomo w ogóle dlaczego. Zaraz zobaczymy, co tu jest. Wydaje się, jakby miasto jeszcze spało. Wychodzimy z zamku, który Okazało nie jest się, że zamkiem. jest hotelem. Tak, ten zamek został Maglowany. Ten zamek został przeistoczony w hotel. I niesamowity widok. Mini zamki, jeden tam, drugi tam. Drugiego chyba się zaraz udamy, bo może nam spokojnie podjechać autem. Jestem ciekawy, co z tym pierwszym, czy tam, czy w ogóle jest jakaś opcja, żeby się tam dostać. Jeżeli tak, to jaka? Zaraz to sprawdzimy. Przejdziemy przez drugą część miasta i dopiero jak sobie jeszcze tutaj pozwiedzamy, to wsiadamy w samochód i spróbujemy się dostać do dwóch pozostałych ruinków zamków. Obeszliśmy już kawałek miasta i Drugi kawałek. drugi kawałek miasta. To miasteczko jest bardzo klimatyczne. Widać, że mieszkają tutaj dość starzy ludzie, młodzi też w sumie, ale są tacy bardzo blisko siebie. Każdy nam mówi dzień dobry, cześć i w sumie jest tu tak, że można by było zamieszkać. Jest tu naprawdę dość Cicho. cicho. Jest za cicho. Znaczy, my lubimy ciszę. Zawsze chcieliśmy mieszkać w domu, gdzieś daleko właśnie w ciszy, ale tutaj jest taki problem, że jest za spokojnie. ciasno. Tak. Jest bardzo Ciasne ciaśniutko. uliczki, Każdy małe się domki. zna. Jednego człowieka widzieliśmy 3 razy, obeszliśmy całe miasto. Tak. Cały czas tego samego człowieka, to było bardzo dziwne. I to w 3 różnych miejscach, żeby nie było. I tak, Pomyślcie sobie, że mówicie swojemu sąsiadowi dzień dobry, tak z o 50 8 razy rano. dziennie. a potem widzicie go jeszcze z 10 razy w ciągu dnia. Tak, Niezręczna widzieliśmy też sytuacja. parę domków jest na sprzedaż, więc jeżeli lubicie takie klimaty, to śmiało możemy polecić, bo naprawdę jest super. No, rzadko kto może powiedzieć, że mieszka na dziedzińcu zamkowym. Mega spoko rzecz tego miejsca. Tak, widoki są piękne, wszystko jest piękne i teraz jedziemy do następnych wieżyczek zobaczyć, jak to wygląda. Może najpierw napijemy się kawy, bo czuję się sennie. Okej. Idę szukać Magdy, bo ja pracowałem w wanie. Ona oczywiście robiła mi hotspota jak zawsze ze swojego telefonu, ale gdzieś uciekła z kawą. Chyba na zamek. Muszę jej poszukać, żeby odzyskać z powrotem mój internet. Szybki update, jesteśmy już tu. A chcemy jeszcze iść tam i chcemy jeszcze iść tam. Albo jechać, zobaczymy. Hej kochanie. Wiesz, że zwiałaś z internetem? O kurczaczki. Ja tak sobie siedzę, pracuję i w pewnym momencie próbuję wysłać maila i coś nie bangla, no. Przepraszam, I tak zapomniałam, mówię, że jest... Madziu, z tego nie wyszło. Przepraszam, zapomniałam, że jestem tym.
hotspotem. Jestem routerem chodzącym. Ładne widoki. Mhm. No dobrze. Znalazłam super miejsce. Stanowisko archeologiczne. Gdzieś tu jest. Klejć. Kuba biegnie po słonecznik. Sprawdza. Urywa. I biegnie ze słonecznikiem. Kwiaty, dziękuję. Proszę Madziu, proszę o to kwiaty. Kwiat dla ciebie. Właśnie dotarliśmy do tego niby stanowiska archeologicznego. Jest tutaj tabliczka z napisem, że jest tutaj prywatne... Kurczę, nie przetłumaczyło nam tego dobrze. Przetłumaczyło to jako prywatna kawa w polu. Prywatna kawa w polu. Więc zobaczymy, co to znaczy prywatna kawa w polu i mam nadzieję, że uda nam się dojść do tego stanowiska archeologicznego. Magda mówi, że to niby tam pod górę. Zaraz zobaczymy. No wiesz co, kochani, weszłem na górę, ale tu nic nie ma. Jest jakieś pole, trochę więcej skał i tak naprawdę nic więcej. Jak daleko ci pokazywało to stanowisko? Okej, w porządku. Dobra. No dobra, buziaki, pa. Dobra, Magda idzie dołem, ja zostaję u góry. Madzia idzie sobie drogą, teraz weszła za jakieś drzewa. Zaraz powinna z nich wyjść. O, tam jest Magda. Chociaż już widzę, że chyba to jest to. Popatrzcie, tu jest wejście. Tutaj mamy schodki, takie wyżłobione w ziemi. Tam dalej jest chyba coś, czego nie chcą uszkodzić. Dlatego zrobię taki mostek. Dobra, zobaczę, gdzie jest Magda. Ha! Cóż za zgranie, właśnie do mnie dzwoni. Halo kochanie? Znalazłem to. Zarąbiście to wygląda. No tak powiedzmy, że otwarte. Znaczy, no wiesz, no można tu wejść. Nie ma tu nikogo w ogóle. Na razie. Pa. Tutaj jakieś dziury na tej ścianie. Tutaj w ogóle jest drzewo figowca. I tutaj mnóstwo fig sobie leży na ziemi. No, wygląda to bardzo, bardzo, bardzo ciekawie. To co jest? To jest pewnie fragment jakiegoś starego budynku, tak to wygląda. Jakiś taki próba chyba odrestaurowania go. No wygląda to bardzo, bardzo, bardzo ciekawie. Idę tędy do góry, do tego. Op. I tam widzimy Magdę. Tam. Tadam! Brawo! Piątka. Ale daleko wyszedłeś po mnie, faktycznie. Okej. Idziemy dalej, nie? No, tam były strasznie wielkie mrowiska, wiesz, dlatego Tak? nie chciałam iść tędy, tylko wolałam tędy. Okej, no to chodźmy. Co tu znaleźliśmy, Madziu? Nie mam pojęcia, takie jakby orzeszki? Ale orzeszki? Jesteśmy bardzo ciekawi, co to jest. Mi się Tak to wydaje. wygląda na drzewie. To z tej strony lepiej widać. To są orzeszki. Dawaj mnie tu do kamery. Tak No, wygląda, migdał. proszę bardzo. Dziki migdał. Jak to otworzyć? Magda właśnie zgniotła tego almondasa dzikiego i się chyba ekscytuje troszkę. O mój Boże! Taki marcepan ostry. Bardzo ostry smak. Jak migdał, tylko 20 razy potężniejszy smak. Tutaj to wygląda jak jakaś taka ściślejsza strefa wykopalisk. Wszystko tutaj jest ogrodzone. Tak to wygląda, jakieś dziurki w ziemi. Nie wiadomo tak naprawdę, co tu jest. Całkiem spoko to wygląda.
pozwolę sobie wejść. Żartujesz? Nie. Tak się cieszy moja żona na figi. Na dzikie figi. Dobra, czyli mówisz, że to jest epoka żelaza. Tak. Okej. Okej. Idziemy zebrać jeszcze więcej dzikich migdałów. No i kierujemy się z powrotem do samochodu. Mam nadzieję, że nikt nam go nie podwędził w międzyczasie. Szybki update. Myśleliśmy, że to jedno drzewko, które znaleźliśmy, to jest cud nad Wisłą. Ale nie! Migdały są tu, 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 i tu, i tu, i tam. Czyli praktycznie wszędzie wokół nas w tym momencie. Teraz patrzcie na Magdę, jaka dumna z siebie idzie, bo znalazła wykopaliska. Dumny chód mojej żony. Oj. Do usług.